Ale brej. Uszanowanie. Jest 15:30, właśnie zerwałem się z pracy i pędzę na poszukiwanie taksówki, która zabierze mnie na lotnisko. No więc mam nadzieję, że zdążę na samolot. A jeszcze większą nadzieję mam, że do tego samolotu mnie wpuszczą, bo w Gdańsku w dalszym ciągu panuje COVID. Tak, bo tak mam zapisane. Na pewno o mnie chodzi. Poland's Riviera. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. No tak. Pięknie, prawda? Niech ta zima już się skończy. Mam jeszcze trochę czasu do odlotu, także uprzyjemniam sobie go jak mogę. Wygląda na to, że zdążyliśmy. Jeszcze chwila i się dowiecie, gdzie lecimy. Proszę Państwa, lecimy już w kierunku Krakowa. Niedługo osiągniemy naszą wysokość przelotową i będziemy mogli rozpocząć serwis. Słuchajcie, spróbujcie sobie teraz wyobrazić, jak bardzo oddalone od siebie są Polska i Peru. Od razu zaznaczam, że ja dzisiaj nie poleciałem do Peru, jestem w Krakowie w hotelu, ale do rzeczy. Sądzę, że możecie się całkiem zdziwić, kiedy jutro opowiem Wam pewną starą historię. Będzie w niej mnóstwo do tej pory niewyjaśnionych zdarzeń, będą duchy. Ale przede wszystkim najciekawsze jest to, że jest to historia prawdziwa. Inkowie przybyli do Polski 2 wieki temu, żeby tutaj ukryć część tego sławnego, olbrzymiego inkaskiego skarbu. Także jutro czeka mnie poranne wstawanie, spotykam się tutaj z Maćkiem i wspólnie już jedziemy w dół mapy, żeby poopowiadać Wam na temat tej według mnie niesamowitej historii. Właśnie wyjechaliśmy z Krakowa i jesteśmy na drodze w Pieniny. Pięknie. Jak się Pan czuje? Względnie. Słuchajcie, jesteśmy pod zamkiem w Niedzicy, inaczej pod zamkiem Dunajec.
I to na temat tego zamku i na temat legendy związanej właśnie z nim postaram się dzisiaj Wam nieco opowiedzieć. Na Niedzickim Zamku realizowano takie produkcje filmowe jak choćby Wakacje z duchami, serial Janosik czy ekranizacja powieści Aleksandra Fredry Zemsta. Chcę Wam teraz coś pokazać. Musimy wdrapać się na ostatni stopień schodów prowadzących do górnego zamku. Chodzi mi dokładnie o ten stopień. Słuchajcie, natomiast to jest tak zwane kipu. Starożytny inkaski sposób porozumiewania się. Rzecz jasna nie jest to oryginalne kipu. A na jakiej zasadzie to działało? Za pomocą tych węzełków Inkasi przekazywali sobie wszystkie istotne informacje. Takie pismo zostało znalezione dokładnie pod tamtym stopniem schodów do wejścia na górny zamek. O tym elemencie, który jest cholernie istotny w tej całej naszej historii, będzie w dalszej części filmu. Zobaczcie, jaki widok. Maciek lata dronem gdzieś tam ponad zamkiem, a ja kręcę się w jego pobliżu. Naprawdę fajne miejsce. To zamczysko za moimi plecami powstało naprawdę w ciemnym średniowieczu, bo w wieku XIV wybudował je węgierski magnat Kokosz Berzewiczy. Mijały stulecia, zamek przechodził z rąk do rąk, zmieniał swoich właścicieli. Przyszedł wiek XVIII i tak naprawdę to w wieku XVIII rozpoczynamy naszą historię. Ona będzie nieco pokręcona, ja z kolei będę starał się ją nieco uprościć, żebyście się po prostu nie pogubili. Słuchajcie, otóż jeden z potomków rodu Berzewiczych, Sebastian, ówczesny dziedzic i właściciel tego zamku, postanawia wyruszyć w świat w poszukiwaniu przygód. Wierzcie lub nie, ale takie dalekie podróże były wtedy naprawdę bardzo popularne. Oczywiście wśród ludzi, których było na nie stać. No więc Sebastian wyrusza najpierw do Indii, a następnie trafia do Ameryki Południowej. Tam poznaje inkaską księżniczkę. Zakochuje się w niej, poślubia ją, a następnie rodzi im się córka, Umina. Umina dorasta, wychodzi za mąż za kolejnego inkaskiego dostojnika, konkretnie za spadkobiercę inkaskiej rodziny królewskiej. W tym samym czasie rozpoczynają się hiszpańskie konkwisty. No więc do brzegów Peru przypływają olbrzymie hiszpańskie galeony, zaskakują z nich konkwistadorzy i zaczynają sukcesywnie grabić Inków z ich złota, którego to Inkowie posiadają naprawdę olbrzymie ilości. Sebastian Berzewiczy z obawy przed Hiszpanami i z obawy o swoje i swojej córki życie postanawia, że zabierze Uminę i jej męża do Europy. Jako że Umina i jej młody mąż pochodzą z królewskich inkaskich rodzin, zabierają ze sobą część tego ogromnego skarbu i płyną w stronę Wenecji. No więc trafiają do tej Wenecji.
Umina w międzyczasie zachodzi w ciążę i rodzi dziecko. Mniej więcej również w tym samym czasie zostaje zasztyletowany jej mąż. Zasztyletowany przez hiszpańskich szpiegów, którzy podążają podobno za nimi od momentu ich wypłynięcia z Peru. Zaczynają się kłopoty. Słuchajcie, Sebastian Berzewiczy prawdopodobnie zaczyna wtedy trybić na bardzo, bardzo szybkich obrotach. Zasztyletowano mi zięcia. Hiszpanie depczą nam po piętach prawdopodobnie od samego Peru. Prawdopodobnie chodzi im o ten wielki skarb, który mamy ze sobą w skrzyniach. Musimy dawać nogę z Wenecji, ale dokąd? Przypomina sobie o zamku swoich przodków. Decyduje, wyruszamy do Dunajca, czyli do Niedzicy. Tak oto księżniczka Umina i jej wielki inkaski skarb trafiają dokładnie do tego miejsca. Sebastian, jego córka Umina i urodzony w Wenecji jej syn trafiają na zamek, ale podobno trafiają tutaj za nimi również szpiedzy hiszpańscy. Nie mogąc znaleźć syna Uminy, odbierają życie jego matce. Umina zostaje zasztyletowana na dziedzińcu. Sebastian podobno pochował ją w srebrnej trumnie w otoczeniu tych wielkich inkaskich skarbów. I tutaj są dwie wersje. Jedna mówi, że gdzieś w tych murach, druga natomiast, że gdzieś pośród tych wielkich pól w otoczeniu zamczyska, jako że Umina nie była katoliczką. Syn Uminy, czyli dziedzic tego olbrzymiego inkaskiego skarbu i sukcesor inkaskiego testamentu, wychowuje się pod zmienionym, fałszywym nazwiskiem Benesz. Tak naprawdę nie jest on zainteresowany wcale, ale to wcale swoją historią, ani swoim pochodzeniem. Mijają 2 kolejne pokolenia. Dopiero niejaki Andrzej Benesz, prawnuk syna Uminy, rozpoczyna studiowanie historii swojego rodu z nadzieją na odnalezienie skarbu. Z klasztoru w Krakowie wydobywa stare dokumenty dotyczące historii inkaskiego testamentu i poświadczenie, iż to on jest prawowitym spadkobiercą i o dziwo 22. wnukiem inkaskiego boga słońca. W lipcu 1946 roku Andrzej Benesz przybywa do niedzickiego zamku w otoczeniu grupy wojskowych. Okazuje dokumenty oraz pozwolenie na odsunięcie jednego ze stopni zamkowych schodów. Wydobywa spod niego zmurszałe pismo węzełkowe kipu z 3 miedzianymi tabliczkami, na których widnieją kolejno napisy Titicaca, czyli nazwa świętego jeziora Inków, Vigo, zatoka w Hiszpanii, oraz Dunajecz, po czym oddala się z Niedzicy. Po tym zdarzeniu następuje seria bardzo dziwnych i niewyjaśnionych wypadków. W krótkim czasie, w niewyjaśnionych okolicznościach umierają lub giną wszyscy towarzyszący Beneszowi żołnierze. Następnie kustosz zamku, który podobno wpadł na trop skarbu. Andrzej Benesz natomiast kontynuuje swoją pracę nad wyjaśnieniem sekretu Inków. W przeddzień 16 urodzin swojego syna przekazuje mu informację, iż nazajutrz wyjawi mu wielką tajemnicę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Niestety kolejnego dnia ginie w absurdalnym wypadku na pustej drodze. Niektórzy twierdzą, iż śmierć Benesza, jak i jego towarzyszy, zdarzyła się za sprawą klątwy inkaskich kapłanów. Skarb natomiast w dalszym ciągu spoczywa nieodnaleziony.
Sebastian Berzewiczy był z tej rodziny. Berzewiczych to była pierwsza rodzina, która na zamku mieszkała w XIV wieku. To był ojciec Uminy. Chwilę temu byłem w jednym z pomieszczeń zamkowych. Przy okazji zahaczyłem panią kustosz z pytaniem, czy znajdę na terenie zamku jakiekolwiek symbole, jakąkolwiek ekspozycję symboli związanych z tą historią inkaską. I usłyszałem naprawdę bardzo ciekawą historię, o której nie słyszałem wcześniej. Otóż po śmierci Andrzeja Benesza podobno jego żona i cała rodzina nie życzyła sobie eksponowania żadnych symboli związanych z legendą i skarbem inkaskim. Słuchajcie, jestem w kaplicy zamkowej. Jedna z teorii mówi, że to właśnie w tej kaplicy została pochowana Umina w tej srebrnej trumnie w otoczeniu ogromnych bogactw inkaskich. Tak to wygląda z góry. Historia inkaskiej księżniczki ma jeszcze jeden dość ciekawy aspekt. Podobno po jej tragicznej śmierci zaczęto widywać zjawę kobiety w korytarzach zamkowych. Według legendy jeden z furmanów zamkowych natknął się na zjawę, która wydawała się być zagubiona. Poprosiła go o wskazanie jej drogi do komnaty sypialnej. Ten, otwierając jej drzwi, zamiast łóżka zobaczył srebrną trumnę otoczoną złotymi maskami i innymi kosztownościami. Klątwa skarbu Inków. Co to tak naprawdę było? Otóż inkascy kapłani obłożyli te wielkie kosztowności klątwą. Na czym ta klątwa miała polegać? Każdy, kto próbuje położyć łapę na tych wielkich skarbach, musi niechybnie zginąć, zemrzeć, zostać zabitym. I teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie zdarzenia, o których próbowaliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, sądzę, że bardzo łatwo jest uwierzyć, że ta klątwa nie jest tylko i wyłącznie głupią bójdą. Słuchajcie, w którym momencie legenda przestaje być legendą? W momencie, w którym ktoś zaczyna w nią wierzyć. Do następnego.